Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie przepis na żeberka w sosie musztardowym i będzie to przepis bardzo łatwy dla tych osób, które dopiero zaczynają z gotowaniem, nie potrafią. To właśnie jest dla Was przepis. Może on nie będzie szybki, bo żeberka muszą nam się później dusić, ale my wtedy mamy czas wolny. I naprawdę przepis jest szybki, łatwy i gwarantuję, że żeberka, mięso z żeberek będzie rozpływać się w ustach. Naprawdę będą smaczne i bardzo mięciutkie. I co nam będzie potrzeba? Już mówię. Około kilo 20 żeberek. Ja już żeberka mam pokrojone. Miejmy na uwadze to, że żeberka po ugotowaniu już dania, one stracą przynajmniej 30% na wadze. Także jeżeli włożycie kilogram żeberek, po ugotowaniu będzie około 70 deko. Do tego będzie nam potrzebne 150 ml wody z ogórków kiszonych, tylko kiszonych, nie korniszonów, i najlepiej, żeby to były Wasze ogórki, takie dobre ze słoika. Do tego musztarda. Musztardy dajemy tyle, ile lubimy. Bardziej musztardowy lub mniej musztardowy sos. Ja mam tutaj 4 łyżeczki takiej pikantnej musztardy, którą po prostu my lubimy, i 4 łyżeczki takie czubate musztardy stołowej. Możecie mieszać musztardy, jakie lubicie. W sumie mam tu 8 łyżeczek. Wiadomo, że jeżeli będą jeść dzieci, to pikantnej musztardy nie będziecie dawać. 1 spora cebula lub 2 średnie, 4 ząbki czosnku, 2 liście laurowe. Ja mam suszoną, ostrą paprykę. Oczywiście to można pominąć. 4-5 kulek ziela angielskiego i 5-6 kulek jałowca. I do tego będzie nam oczywiście potrzebny sól, pieprz lub inne przyprawy, które używacie i lubicie. Tutaj mam łyżkę, to jest smalec z gęsi. Jeżeli nie macie, może być to zwykły smalec lub oczywiście olej, zależy na czym smażycie. Smalec z gęsi jest bardzo zdrowym tłuszczem, więc dzisiaj będą żeberka właśnie na smalcu z gęsi. Żeberka moje nie są tłuste, ale zaraz... i do tego jeszcze będzie nam potrzebne coś do zagęszczenia troszkę sosu. Może być to taka mąka zasmażana, gdzie znajdziecie do niej przepis w linku w pierwszym komentarzu pod tym filmikiem. Ja robię taką mąkę zasmażaną. Jeżeli nie macie takiej mąki zasmażanej lub po prostu nie chce Wam się zrobić, może być to też te osoby, które oczywiście używają sos pieczeniowy jasny, 1 torebeczka, gdzie tu jest 27 gramów. Może być też taki sos pieczeniowy jasny. Zaczynamy od czego? Od tego, że już Wam mówię, sobie tutaj sprzątnę. Będziemy obsmażać nasze żeberka. I teraz tak, żeberka oczywiście już mam pocięte, takie po 2, bo są takie dość długie te żeberka, nieraz są takie króciutkie, to wtedy po 3 żebra. Tnijcie sobie na porcję 2, takie 2-3, chodzi o kości. 2, jeżeli są takie długie, 3, jeżeli macie krótsze żeberka. I teraz tak, po drugiej stronie od żeberek, w każdym takim pasku, tu jest taka błonka. I teraz tak, tego są osoby, które gotują pierwszy raz, żeby nie rozpadły Wam się żeberka, ja bym tą błonkę zostawiła. Ona sprawi to, że nawet jeżeli przegotujecie żeberka, one będą bardzo miękkie, one na tej błonce będą się trzymać i nie rozpadną się Wam przy wyciąganiu i nakładaniu na talerz. Po prostu na talerzu ściągniecie błonkę i wyrzucicie. To żaden problem. Nieraz jest jeżeli aż tak przegotujecie, to nawet tej błonki nie widać. Te osoby, które potrafią go gotować, im to wychodzi, wkładajcie nóż tu, gdzie jest kość. Po kości jedziemy. O, widzicie? Po kości. I wtedy Wam ta błonka się, można ją ładnie ściągnąć. Tu też po drugiej kości jadę nożem. Podważam po prostu błonkę.
Nie po mięsie, bo po mięsie będzie wam się darło. Nie ściągniecie błonki. Nie zahaczycie po prostu. Także tu po kości, o. I później wystarczy złapać palcami. Widzicie? I błonka schodzi. O. Tak mówię, ale to tylko jeżeli nie potraficie, ja na waszym miejscu bym tą błonkę zostawiła. Wtedy mówię, będzie ładnie wyglądać żeberko na talerzu, bo wam nie będzie po prostu się rozpadać. I tak zrywamy błonkę ze wszystkich żeberek. Ja błonkę zostawię, mi ona nie przeszkadza. Zapalam gaz. Podgrzewam patelnię i będziemy smażyć. Tłuszcz rozgrzany i tą stroną, gdzie tej błonki nie ma, kładziemy nasze żeberka, będziemy obsmażać. Obsmażamy na taki złoty kolor. Ja, żeby mi nie chlapało, kładę taką kratkę i na kratkę daję ręcznik papierowy. Wtedy nie klapie mi tłuszcz po całej kuchni. Także widzimy się za chwilę, jak obsmażę. Żeberka, druga partia się obsmaża. Tak. A ja wrzucę tutaj cebulę pokrojoną. Drobną kostkę. I na średnim ogniu, żeby nam się cebula nie spaliła, bo będzie gorzka, podsmażamy. Niektórzy z was zapytają się, dlaczego nie ma przypraw. Nie ma przypraw dlatego, że obsmażam mięso na dość wysokiej temperaturze obsmażałam i nie chcę, po prostu przyprawy by się spaliły. Obsmażałam już jedne na tej samej patelni, teraz drugie żeberka. Gdyby miała tu przyprawy, paprykę, pieprz i to wszystko, one by się po prostu nam spaliły i byłyby gorzkie w sosie. Tu mięsko jest tak cieniutkie, że będziemy je później dusić w sosie i przyprawach i to mięsko naprawdę przejdzie przyprawami. Nie trzeba dawać tych przypraw wcześniej i palić ich na patelni. Cebulka się podsmażyła. Dodaję teraz czosnek. I dodaję liść laurowy, ziele angielskie, ostrą papryczkę i jałowiec. Przesmażam dosłownie 2-3 minuty. Dokładam nasze usmażone żeberka. I zalewam w tym momencie wrzącą wodą. Żeberka mają wystawać z wody. Będziemy pilnować, żeby nam woda całkowicie nie wyparowała. O. Ja za pół godziny tutaj zajrzę do tych żeberek i po prostu te, które są na dole, przełożę je na górę, a ten na górę dam na dół. Tak. Dajemy bo one się już gotują, dajemy na najmniejszy gaz, jaki mamy, tak żeby tylko troszeczkę się gotowały. Oczywiście teraz możemy posolić, ale nie dużo, dlatego że pamiętajmy, że będziemy dawać
wodę z kiszonych ogórków, ona też jest słona, żeby nam sos nie wyszedł za słony. I oczywiście można dodać pieprz, przyprawy takie, jakie używacie. Pokrywka. I tak jak mówię, zajrzę za pół godziny, zobaczę, czy jeżeli woda się wygotuje, to troszkę doleję, ale jak na malutkim ogniu, więc nie powinno jej się dużo wygotować. I za ten czas zrobimy sobie naszą do zagęszczenia. I tak jak mówię, kto chce, tutaj mam około 100-150 ml lodowatej wody, bardzo zimnej wody. I teraz tak, dodajecie 2 łyżki stołowe takiej zasmażki. Ja dam łyżkę stołową, o, taką czubatą, tak. A dlaczego to robimy teraz? Bo jak postoi nam trochę w wodzie, będzie nam łatwiej po prostu rozpuścić. I łyżkę stołową dam takiego sosu jasnego z torebki, ale tak jak mówię, można dać albo sos z torebki, albo 2 łyżki takiej zasmażki, jeżeli ktoś nie używa sosów w torebkach. Jeżeli lubicie bardziej gęsty sos, dołóżcie jeszcze 1 łyżkę takiej zasmażki 3. Gdyby sos miał być na 2 dni, to jutro ten sos, nawet jeżeli dzisiaj będzie on taki dość rzadki, jutro on nam zgęstnieje, więc pamiętajmy o tym, żeby jeżeli jest na dzisiaj obiad, to można dać więcej mąki, żeby sos był bardziej gęsty. Jeżeli na dzisiaj i jutro, to dajcie mniej, bo jutro będziecie mieli bardzo gęsty sos, a ja nie lubię ten sos rozrzedzać wodą, bo wtedy to on już traci po prostu swój smak. I to zostawiam już praktycznie. Będziemy mieli niedługo obiad zrobiony. To zostawiam na małym gazie. Widzimy się za godzinę. I u mnie już, słuchajcie, moje żeberka gotowały się 1,5 godziny. Po prostu sprawdziłam widelcem. One są już mięciutko, mięsko już bardzo fajnie odchodzi. Tak. I wyciągam żeberka do jakiejś miseczki, talerza. I jak już wyciągnęliśmy, dolewam wodę z kiszonych ogórków. Dodaję musztardy. I tu mówię, po prostu dodajecie, próbujecie, będziecie wiedzieć, ile musztardy lubicie. Wyciągam już część ziarenek jałowca, ziela angielskiego, bo nie lubię później, jak one mi tu latają. Tak. Tutaj mam naszą mąkę, tą przypalaną. Wymieszam jeszcze, patrzcie, ona się bardzo fajnie teraz właśnie rozpuściła, jak powstała. Wlewam, podpalam gaz i delikatnie mieszając doprowadzam do zagotowania. Sos już, jak widzicie, się gotuje. I teraz tak, możecie w ten sposób zostawić i wykładać mięso na talerz, polewając sosem, ale można też mięso wsadzić tutaj do sosu i poczekać te 5-10 minut, jak fajnie przejdzie sosem. Jeżeli obiad będzie na drugi dzień, to ja bym mięsko wsadziła do sosu, one wtedy nam nie obeschnie i będzie jutro też bardzo fajne, mięciutkie i nie będzie suche. Także ja już gaz zakręcam. I jeszcze Wam pokażę, bo sos już jest gotowy. Można teraz oczywiście spróbować, dodać jeszcze trochę musztardy, pieprzu, a może a może soli troszkę, bo to wszystko zależy jak po prostu my lubimy. I teraz chcę Wam pokazać żeberka, jakie są mięciutkie. I od razu coś jeszcze powiem. Nie patrzcie, jeżeli będziecie gotować z innego przepisu, go Was ustawię, że na przykład jest napisane gotować żeberka godzinę czasu. Nigdy nie wiadomo,
jakie żeberka Wam się trafią. Czy to będą żeberka z młodszej świnki, ze starszej świnki. Nigdy tego nie wiemy. Ten, kto podaje przepis, też tego nie wie, ja też nie wiem. Więc gotujemy je po prostu do miękkości. Będzie to około 1,5 godziny. Może być troszkę krócej, może być troszkę dłużej. Wszystko zależy od żeberek. Patrzcie, moje żeberka są naprawdę... O, chcę Wam pokazać. Z bliska, niech wyostrzy. Halo, wyostrz mi. O, już. Patrzcie, żeberka się rozpływają. Widzicie? Mięciusieńkie są. Odchodzą ładnie od kości. O. Widzicie? Chodzi tylko właśnie o długość takiego duszenia, gotowania na małym ogniu. Im dłużej, tym żeberka będą bardziej po prostu mięciutkie. Przepraszam Was, ale bateria mi padła i już Wam pokazuję. Tak wyglądają. Tak jak mówiłam, są pyszniutkie, mięciutkie. I to, czy będą miękkie, zależy tylko właśnie od długości gotowania. Jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia, pa pa. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, a nie opuszczać żaden przepis. Pa pa, życzę smacznego. Pycha.